Cześć, witajcie. Ulog jest to jedno z najlepszych zabezpieczeń roweru. Jest z nim tylko jeden drobny problem. Jest on dosyć nieporęczny. Ja tutaj akurat mam wersję taką mini do przypinania jednego roweru, no ale są też uloki większe, cięższe, dłuższe, które po prostu dosyć ciężko przewozi się na rowerze. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o tym właśnie, jak przewieźć ulok na rowerze, jeżeli nie macie na przykład sakwy, czy plecaka, czy jakiejś torby, do której po prostu taki ulok jest najwygodniej schować, żeby go przewieźć, ale zaraz pokażę Wam jeszcze kilka innych sposobów. Jeżeli macie w rowerze bagażnik, nic prostszego, jak po prostu przewieźć sobie uloka na bagażniku. Można go sobie tutaj zabezpieczyć sprężyną, jeżeli macie, ewentualnie przyczepić go jakimiś pasami transportowymi, gumkami. No minus jest taki, że ulok może sobie hałasować, na wybojach się tutaj podbijać. Warto wtedy uszyć z jakiegoś materiału, no jakiś taki prosty pokrowiec, żeby po prostu chować i żeby nam na tych wybojach nie skakał. Ewentualnie, jeżeli nie chcecie mocować uloka na bagażniku, można go też zamocować tutaj z boku. Są w internecie dostępne specjalne mocowania, które właśnie umożliwiają założenie takiego uloka tutaj. Jeżeli konstrukcja bagażnika nam na to pozwala, można sobie również zaczepić uloka tutaj o wspornik siodełka i o bagażnik. On jest wtedy trochę pewniej po prostu zamocowany. Też może troszeczkę hałasować, także tutaj no, nie jest to idealne rozwiązanie. Tak naprawdę przydałoby się tutaj coś po ten ulok podłożyć, ale w ten sposób przynajmniej mamy pewność, że nam z tego bagażnika nie spadnie. Kolejny patent jest to montaż uloka do ramy. Wielu producentów do uloków daje specjalne uchwyty, które umożliwiają montaż uloka właśnie gdzieś w tym miejscu. Można też wykorzystać sobie gumki, specjalne ściągacze, są zestawy do kupienia, które nam umożliwiają właśnie taki montaż. Niestety tutaj no, minusem tego rozwiązania jest to, że jeżeli mamy w ramie bidony, czy właśnie tak jak ja tutaj mam pojemnik na narzędzia, no niestety już jest problem, żeby ten ulok zamocować. Jeszcze ten jest mały, więc być może tutaj udałoby się go wcisnąć, no ale po pierwsze zablokowałby mi dostęp do bidonu, po drugie jeżeli ten ulok byłby większy i dłuższy, no to niestety już byłby problem z montażem. Ewentualnie jeżeli jest problem z miejscem w ramie tutaj, w tym miejscu, możemy sobie uloka zamocować tutaj, ewentualnie pod spornikiem siodełka. No tutaj możliwości jest kilka, warto pokombinować, właśnie nie polegać tylko na mocowaniu dołączonym przez producenta, ale właśnie popróbować po prostu takimi samoróbkami, takimi mocowaniami swojej produkcji. Możecie też spróbować przewieźć uloka na kierownicy. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ ulok też będzie się nam tutaj obijał, przeszkadzał, ocierał o kolana chociażby, więc no jest to jakieś awaryjne rozwiązanie, tymczasowe, doraźne, jeżeli już naprawdę nie ma innego wyjścia. Ewentualnie można też schować sobie uloka do koszyczka z przodu. Jednym ze sposobów jest też przyczepienie sobie uloka na przykład do paska, tak robią często kurierzy rowerowi, wożą sobie tam właśnie ulok, można schować sobie też uloka na przykład do tylnej kieszeni od spodni. Ulok może się również zmieścić na przykład w kieszeni kurtki. Jest to z jednej strony fajne rozwiązanie, bo oszczędzamy po prostu miejsce na rowerze, z drugiej strony nie do końca bezpieczne, ponieważ w momencie jakiegoś wypadku, stłuczki, przewrócenia się, poślizgnięcia, jeżeli upadniemy gdzieś na takiego uloka, no nie będzie to, podejrzewam, zbyt przyjemne, może być również niebezpieczne, że gdzieś nam się ten ulok po prostu wbije, coś nam uszkodzi. Ja jestem ciekawy, jakie Wy macie sposoby na przewiezienie takiego uloka. Dajcie znać w komentarzach. Może są jeszcze jakieś fajne, ciekawe sposoby, a ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!